Cześć, witam Was w 170 vlogu. Moi drodzy, tak jak obiecałem, dzisiaj będzie o wymianie umywalki. Tak jak Wam mówiłem w poprzednim vlogu, że tam u tej pani, u której wymieniałem syfon, głowiczki, no była zbita umywalka i tam się umówiłem parę dni później. Także tak też uczyniłem, kupiłem nową umywalkę. Wymieniłem pani umywalkę, syfon, tam posprawdzałem, także w sumie można powiedzieć prosta, szybka robótka i tutaj no, nie ma co za dużo opowiadać, no, poza tym, że no, był problem z odczepieniem jej, bo była wklejona silikonem do płytek, ale to zobaczycie. Także starą umywalkę zdemontowałem, nowiutką zamontowałem i chyba tyle. Także zapraszam do oglądania. Tutaj wstępu długiego nie będę robił, bo tu nie ma do czego. Była prosta, szybka robota. A w następnym tygodniu nie powiem Wam, co będzie. Będzie niespodzianka. Także serdecznie zapraszam na następną niedzielę już. No i oczywiście wszystkim bardzo dziękuję za subskrypcje, komentarze. Fajnie, że jesteście. Także co? Miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć, moi drodzy, tak jak obiecałem, tak jadę. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu oglądaliście tam u pani, jak wymieniałem syfon, te głowiczki, tą wylewkę i tam była dziurawa umywalka pęknięta. Mówiłem, że będę jechał wymieniać, także teraz właśnie jadę tą umywalkę wymieniać, nowy syfon już zakupiłem, także jedziemy teraz właśnie demontować tą starą, pękniętą i montować nowiutką umywaleczkę. Także co ja mogę tu powiedzieć, no tą umywalkę widzieliście, jak wyglądała w zeszłym tygodniu, no dzisiaj też zobaczycie, ale już ją przy demontażu. Podejrzewam, że też nowe śruby mocujące będę musiał założyć, bo nie wiem, czy będą pasowały te stare i jak one wyglądają. No ale w razie czego mam nowe śruby montażowe, być może wymienimy, no zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda po rozebraniu. Także cóż, jedziemy. I do zobaczenia na miejscu jak zawsze przy pracy. Tutaj jestem pewien, że będę mógł nagrywać, bo u tej pani zawsze mogę nagrywać, także tu problemu nie będzie. Także jedziemy i działamy. No, jesteśmy na miejscu i zaczynamy działać. Tutaj nowy syfon, wiertarka, wiertła, no, nieszczęście były niepotrzebne, ale no wziąć trzeba. Tutaj korek, nowe kołki, nowe mocowanie do umywalki. I teraz tak, rozbieramy, czyli ten stary syfon odkręcamy, to wszystko idzie precz. Tutaj będziemy wszystko montować nowe. Jak widzicie, tutaj demontaż jest bardzo prosty, nieskomplikowany. No tutaj od spodu pod umywalką są śruby, jak widzicie. Trzeba je odkręcić i teoretycznie umywalka powinna zejść, ale no nie zawsze tak jest. Za chwilę zobaczycie czemu. No i tutaj kluczem, no ja nie wziąłem płaskich kluczy ze sobą, zawsze czegoś zapomnę. Ale miałem ten klucz lufowy, także te nakrętki luźno szły, tylko je poluzować i potem już palcami normalnie można było odkręcić.
No tylko tutaj oczywiście silikon trzeba ściąć. No pierwotnie myślałem, że tylko tutaj tak po wierzchu był, bo tak teoretycznie powinien być po wierzchu. No ale jak się później okaże, no nie ma tak dobrze. Ale żeby cokolwiek zdziałać, no najpierw trzeba te nakrętki całkiem odkręcić. Tutaj na tej śrubie, gdzie teraz odkręcam, no ktoś dał większy kołek niż śrubę i zamiast nakrętki to wykręcałem palcami całą śrubę z kołka ze ściany. Zresztą zaraz zobaczycie. No i tu zobacz, jak nie wiem, chyba widać, że wykręcam całą śrubę, nakrętkę trzymam, niby nakrętkę odkręcam, a wykręcam całą śrubę. No ale ktoś dał zamiast 10 chyba 12 klucza, bo odwrotnie śrubę i dlatego tak było. Ale jak widzicie, niby jest odkręcone, a umywalka nawet nie drgnie od ściany, czyli wniosek taki, że ona jest wklejona jeszcze za umywalką na silikon. I tutaj, żeby płytek nie uszkodzić, to trzeba lekko napierać naprzód umywalki, no delikatnie oczywiście, żeby odchodziła i powoli coraz głębiej wycinać ten silikon. No nie robić tego na siłę, bo można po prostu uszkodzić płytki, czy oderwać nawet. Już mi się tak zdarzyło kiedyś, że umywalka odeszła razem z płytkami. W sumie jak jest na śruby wkręcane, no nie ma potrzeby tam z tyłu wklejać tej umywalki na silikon, bo no niby mocniej trzyma, ale potem przy demontażu jest spory problem. No i tu jak widzicie, no tego silikonu było sporo naciukane. Teraz to oczywiście jeszcze tą śrubę tutaj wykręcę starą, bo będę wkręcał nowe. No i też, no przynajmniej tak z grubsza, muszę wyczyścić ten silikon, który tutaj na ścianie został. Jak widzicie, ktoś tu nie żałował tego silikonu. No a te śruby najlepiej morsem się wykręca, jak złapie, zaciśnie. Spokojnie można śruby. Tutaj te nowe wkręcę tak lekko teraz, tylko przymierzę, czy rozstaw kołków pasuje. Te śruby są odrobinkę grubsze, także jeśli będą kołki pasować, a rozstaw będzie pasować, to nie będziemy robić po prostu nowych dziur. I tutaj tylko tak byle złapać i przyłożę umywalkę i sprawdzę, czy ten rozstaw jest taki sam jak w przypadku starej umywalki. Teoretycznie tak zazwyczaj jest. No ale lepiej sprawdzić na sucho. Jak widzicie, ładnie wchodzi, czyli pasuje. I teraz musimy obczyścić z tego starego silikonu tą ścianę. W miarę możliwości, jak najdokładniej, jak najlepiej. Tam już na pewno nie będę za umywalkę wciskał tego silikonu, bo to nie ma najmniejszego sensu przy śrubach. Tu jak widzicie, tego sporo silikonu było, no także i tak się w miarę sprawnie poszło wycinanie tego silikonu z tą umywalką. No i ten nożyk już miałem tępy, ale jeszcze dał radę, także tutaj obczyściłem w miarę tak dokładnie. No trochę tutaj się pobawiłem, żeby to tam w miarę dokładnie obczyścić z tego starego silikonu.
Także tu mamy obczyszczone, teraz wkręcam nowe te śruby montażowe, na którym będzie nowa umywalka wisiała. I tutaj też morsem łapię. Dobrze tutaj jest zacisnąć trochę dalej, tak żeby nie w razie czego nie uszkodzić gwintu, bo od początku gwintu tam będziemy wkręcać. Także i tutaj zależy od umywalki, ale zazwyczaj wkręca się tak do początku gwintu, żeby cały gwint został na równo ze ścianą. Znaczy, jak się gwint zaczyna, to tak zostawić równo ze ścianą, a całą resztę wkręcić właśnie w kołek. No ale też trzeba dopasować, bo niektóre umywalki są grubsze, niektóre cieńsze, także no w przypadku tej umywalki, którą tutaj montuję, no to tak wkręcam na równo z gwintem, jak się zaczyna. No i tutaj mamy teraz, zakładamy umywalkę, możemy przykręcić ją do ściany. No tutaj te kołki montażowe to są Fischera, także mają takie, od razu są gwintowane, także tu nie ma już metalowych nakrętek, tylko są plastikowe z tym dużym kołnierzem, które dociskają umywalkę do ściany. No i tutaj palcami dokręcam ile się da i tak jak widzicie ten gwint tam koło centymetra, półtora poza umywalkę jest, także to w zupełności wystarcza. Także jedną nakręciłem, teraz drugą. I też palcami tyle, ile dam radę. Ta umywalka już się praktycznie trzyma, no ale oczywiście musimy to potem dociągnąć jeszcze. No najlepiej to kluczem dociągać. Jak zwykle już mnie znacie, że jak nie młotka, to kluczy zapomnę i potem kombinuję jak koń pod górę. Czasami muszę lecieć, bo bez kluczy się nie obejdzie, no ale w tym przypadku tutaj akurat dociągnąłem to kombinerkami. Także no wiem, że to moje lenistwo. No, skleroza i lenistwo może tak, bo raz, że zapomniałem tych kluczy, a dwa, że nie chciało mi się lecieć do samochodu. Także kombinerkami, ale spokojnie tutaj dociągnąłem to tak na fest i kombinerkami można, te śruby są, uchwyty są takie dość szerokie, także wiem, że to nieprofesjonalnie, ale zadziałało, także jest ok. No, także umywalkę mamy przykręconą. Tu jeszcze oczywiście trzeba sprawdzić poziom, żeby to gdzieś ta woda w umywalce potem nie stała, wypoziomować ją. Jak widzicie, jest w oczku. Teraz możemy obsilikonować i jak widzicie, ja już tam silikonu za umywalkę nie dawałem, tylko tutaj po wierzchu i to w zupełności wystarczy. Tamtej umywalce tutaj z boku też nie było, ale powinno się dawać właśnie tak. To i też wygląda inaczej niż tylko tak na wierzchu. I teraz szpatułką nadmiar silikonu zbieram. No i jednocześnie to wciska w te szpary ten silikon. Także tak jak mówię, nie trzeba wklejać tej umywalki, nie dość, że jest przykręcona na śruby, to jeszcze wklejona. No to już jest przerost formy nad treścią, można powiedzieć. No teraz pozostanie ten silikon jeszcze wygładzić. Tutaj jeszcze małe poprawki szpatułką, tak żeby nie było gdzieś jakichś tam glutków na ścianie.
Jak widzicie, jeszcze też takie pozostawały, to szpatułką wszystko nadmiar zbieram. Tutaj zaokrąglam i teraz wygładzę wszystko paluchem. Oczywiście tam zwilżony palec, jak tego płynu też oczywiście zapomniałem, ale to tam zwilżałem takim wodą z płynem i też można tak sobie poradzić. Że ładnie to wykładzamy, zaokrąglamy. No i umywalka jest praktycznie zamontowana, oczywiście jeszcze trzeba ją uzbroić. No i tutaj nowy korek, nowy spust oczywiście, bo tamto wszystko stare idzie precz. Czyli norma, tutaj koreczek nowy, czyli metalowe sitko na górę, od góry śruba, od spodu kielich z uszczelką. No i tutaj, bo czasami jest na krzyżak, czasami na płaskie, tutaj akurat śruba była na płaski śrubokręt. I najlepiej od góry trzymać śrubokrętem, a od dołu przykręcać, a jak już potem jest opór, to śrubokrętem ładnie to wszystko ściągnąć, dociągnąć. No jak to mamy zamontowane, to teraz pora zmontować resztę syfonu. Niektóre syfony są już poskładane, niektóre, tak tu widzicie, wszystko jest osobno i trzeba samemu poskręcać. No i tutaj właśnie spód syfonu, tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby ta uszczelka, to też zależy właśnie od syfonu, jakie syfony są, ale jak jest tak osobno, trzeba zawsze zwrócić uwagę, żeby ta uszczelka gdzieś nie była zawinięta, podwinięta, żeby równo przylegała, bo po prostu jak będzie źle założona uszczelka, to po prostu będzie ciekło. No i to mamy teraz to, co będziemy do tego spustu podłączać, czyli ja sobie na razie to podłączam bez uszczelki, tak na sucho, żeby odmierzyć długość, dopasować do tej rury odpływowej. No i tutaj sobie przystawiam, tak żeby ta rurka jeszcze tam do środka kawałek weszła. No i teraz już wiem, ile obciąć, czyli nadmiar obetnę. Tutaj też tego obcinaka co prawda nie wziąłem, ale mam zawsze w torbie taki podręczny brzeszczot. Także jak tam jedną czy dwie rurki przyciąć, to po prostu przycinam tym brzeszczocikiem, tą piłką. No i tak, w przypadku, gdzie robiłem ten syfon, podłączałem, tutaj właśnie trzeba sfrezować, obcinać, zlikwidować te wszystkie zadziorki, bo potem tam wszystkie te włosy, fuzle się będą czepiać, także to po obcinaniu właśnie brzeszczotem te zadziory nożykiem właśnie trzeba obciąć, sfrezować tą rurę. Teraz też jeszcze na sucho przykręcam, bo jeszcze muszę odmierzyć rurkę właśnie, która będzie już się łączyła z tą rurą kanalizacyjną. No i tą, co tam wcześniej obcięłem, myślałem, że będzie pasowało, ale za krótka, także muszę z tej właściwej sobie odmierzyć.
tak żeby z jednej i z drugiej strony do końca wchodziła do kielichów. No i tutaj też jak standardowo nadmiar obcinamy. No, te zadziory, co jak tu widzicie, frezuję, żeby ich nie było, po prostu, żeby było gładkie. No i teraz już będziemy skręcać na gotowo, że tak powiem. Czyli tą rurkę i najlepiej to miejsce obcinane właśnie w stronę syfonu, bo nie zawsze się równo utnie, a tam jest fabrycznie obcięte, to jest ładnie sfrezowane, lepiej wchodzi po prostu do kielicha, do kształtki. No i teraz najpierw wkładam właśnie do rury i tu jak mam odmierzone, przykładam i przykręcam do tego spustu. I teraz już z uszczelkami dokręcam to wszystko. Będziemy robić próbę, czy gdzieś nie ma jakichś wycieków. To wszystko trzeba podokręcać, pościągać, żeby było tak jak powinno być. No i teraz puszczam wodę i sprawdzamy. I tutaj jak się okazało, niby było wszystko dobrze, ale z kielicha zaczęło mi ciec. Z tego kielicha od tej rury odpływowej, bo tutaj taka trochę nietypowa rurka była, znaczy kształtka, takiej uszczelki do tego nie miałem. Tu jeszcze gdzieś się pociło, to podokręcałem. No ale no nie zawsze, ale często jest tak właśnie, że jak się tam nie dociągnie mocniej, to potrafi się gdzieś tam pocić, rosić, skraplać. Także tutaj mi zaczęło ciec właśnie z tego kielicha. Ten kielich po prostu kolanko, które właśnie wychodzi z tej rury. Jak widzicie, ono jest też w innym kolorze. Nie wiem, czy ja go zakładałem, czy ktoś potem zakładał, nie pamiętam, ale w każdym bądź razie te kolanko wyrzucam i wstawię tutaj nowe kolanko, bo nawet do niego uszczelki nie miałem, bo takie trochę nietypowe. I tutaj nowe kolanko, bo tam właśnie spod kolanka ciekło i skręcam jeszcze raz cały syfon. Montuję właśnie do odpływu i tutaj do zlewu, do umywalki, przepraszam. No i jeszcze raz próba ognia, raczej wody. I teraz tak, no jak normalnie leci, nie cieknie, jeszcze oczywiście zatkamy, napełnimy umywalkę i wtedy spuszczę wodę, jeszcze sprawdzę, jak nie będzie ciekło, to znaczy, że będzie ok. Tam wszystko wycieram do sucha, żeby no, lepiej było widać ewentualny jakiś wyciek, czy tak jakieś tam pocenie się, skraplanie. No i teraz puściłem wodę i tutaj sprawdzam. Teraz jest ok, także w sumie można powiedzieć, że jest zrobione tak, w książce pisze, jak powinno być. No i to tyle. No i tak, zrobione. Cóż mogę powiedzieć? No, w sumie nie było żadnych tutaj jakichś tam większych problemów. Nawet nie musiałem nowych dziur wiercić, bo no, dobrałem umywalkę
tych samych rozmiarów, co była stara. Tylko czasami w tych starych umywalkach to powiem Wam, że te otwory tam no, inaczej są rozmieszczone. Tutaj akurat pasowały otwory idealnie do kołków. Nie wierciłem nowych dziur, tylko nowe szpilki założyłem, no i oczywiście nowe tam nakrętki te mocujące umywalkę do ściany. No jak widzieliście, umywalka też była przyklejona do ściany. No, powiem Wam, że no raczej się takich rzeczy nie robi, jeśli jest przykręcana do ściany, bo nie ma po prostu potrzeby. Wystarczy na górze dać silikon i to w zupełności starcza, bo przepraszam, bo powiem Wam, że no później przyklei się, no mocniej się trzyma, ok, fajnie, jak się dobrze przykręci, na tych szpilkach też się mocno trzyma. No ale później przy demontażu to właśnie są takie problemy, żeby ten silikon wytrzeć. Czasami silikon do płytek przyklejona umywalka mocniej trzyma płytek niż płytki ściany. Też tak się zdarza, że potem się okazuje, że płytka razem z umywalką odchodzi. I tutaj trzeba uważać. Także przy wycinaniu umywalki, bo chyba tak to mogę nazwać, wycina się umywalkę od ściany, odcina. No trzeba się bawić, nieraz idzie szybciej, no tak tutaj nie było jakiegoś tam większego problemu, ale nieraz jest tak nakitowane silikonu, jest tak wklejona, że kiedyś nawet Wam chyba pokazywałem w jednej umywalce, jak demontowałem, no to tam, że tak powiem, cuda na kiju normalnie, żeby ją wydobyć, a płytki nie uszkodzić. Miałem taką umywalkę, to chyba z godzinę wycinałem tą starą umywalkę, żeby w ogóle ją odczepić, odciąć od tej ściany. No to była tragedia. Tutaj poszło tak w miarę sprawnie, także ale jakaś tam niespodzianka musiała być, jak widzieliście. Pierwszy wyciek zawsze, właśnie jak widzicie, zawsze sprawdzam dokładnie połączenie syfonu, to parę razy. Bo niby tych syfonów już tam się setki, jak nie tysiące naprzykręcałem, ale nie oszukujmy się, można przykręcić 10 000 syfonów i tak można gdzieś jakąś tam gawkę zrobić, coś przegapić, także dobrze jest sprawdzać, nawet jak się niby jest się pewny swojej pracy, ale ja zawsze sprawdzam, zawsze napełniam, czy to zlewozmywak, czy umywalkę, zawsze komorę napełniam, spuszczam, żeby pod tym ciśnieniem ta woda zeszła i tu jak widzieliście, pierwszy raz mi na nakrętce wylotowej leciało, gdzieś tam uszczelka mi się podwinęła, no i drugie na tym starym kolanku, który już do rury wchodził, tam też coś z tą uszczelką nie halo, może ciutkę szersza rura była od tego starego syfonu, ciężko mi powiedzieć, ale generalnie tam spod tego kolanka ciekło. Te kolanko było takie trochę nietypowe, ja tam mam uszczelki do tych kształtek, tam 32, czy 50, czy 40, ale tam taka trochę nietypowa uszczelka, nietypowe kolanko, także wyrzuciłem te stare kolanko, założyłem nowe i sprawdziłem, także jest wszystko ok. Umywalka działa, można generalnie od razu używać, pani zadowolona. To najważniejsze zawsze, tak jak Wam już ostatnio mówiłem, że jak klient jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony. Także cóż, na dzisiaj tyle, dzięki wielkie i co, do zobaczenia przy następnej pracy jak zawsze, cześć!